Zapraszam na analizę informacji medialnych w sprawie zbiorowego gwałtu na Polce we Włoszech. W noc z piątku na sobotę polskie małżeństwo zostało zaatakowane na plaży w Rimini przez 4 napastników. Kobieta została wielokrotnie zgwałcona, a mężczyzna pobity. Kobieta jest w szoku i przebywa w szpitalu. Towarzyszy jej mąż. Co ciekawe, 4-osobowy gang pobił i zgwałcił też prostytutkę pochodzącą z Peru. Nie dziwi już nawet fakt, że napastnicy to tak zwani uchodźcy z Afryki. Władze Rimini obiecały otoczyć poszkodowanych wszelką potrzebną pomocą. Policja deklaruje, że zrobi wszystko, by ująć sprawców i apeluje do mieszkańców o wszelkie informacje, które mogłyby w tym pomóc. Polskie Radio informuje, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że istnieje podstawa prawna do tego, aby sprawcy gwałtu na Polce we włoskim mieście Rimini byli sądzeni według polskiego prawa. Zgodnie z kodeksem karnym, polska prokuratura jest właściwa wtedy, kiedy przestępstwo było wymierzone w polskich obywateli, nawet jeśli doszło do niego poza terytorium kraju. Dlatego wydałem polecenie, żeby natychmiast zostało wszczęte śledztwo. Wyjazd polskich śledczych jest planowany na wtorek. W delegacji weźmie udział prokurator, przedstawiciele policji i biegli, którzy będą pomagać włoskim funkcjonariuszom w śledztwie. Wprost informuje o ostrych słowach Ziobry, jakie wypowiedział w kierunku imigrantów. Jako sprawcy typowane są osoby z północy Afryki. Byłoby się bez rozumu, gdyby twierdzić, że uchodźcy nie wpłynęli na wzrost przestępczości różnego rodzaju w Europie. Dodał jeszcze, że nie można powiedzieć, jakoby wszyscy wyznawcy islamu byli terrorystami. Jednak dobrze, że w Polsce rząd dba o to, by tego typu duże społeczności islamskie się u nas nie pojawiły, jednocześnie dbając o pomoc potrzebującym na miejscu w ich krajach. Prokurator generalny podkreślił, że jego priorytetem jest teraz sprawienie, że podwyższone zostaną kary za najgroźniejsze przestępstwa. Kara ma odstraszać i ma dawać poczucie ofierze, że sprawiedliwości stało się zadość, powiedział. Rany na psychice ofiary zostają. Zaznaczył i podkreślił, że tym bardziej należy zadbać o to, aby sprawca gwałtu nie śmiał się w twarz, gdy dostaje wyrok w zawieszeniu. Nie da się ukryć, że minister niewątpliwie zaplusował wśród polskich internautów, co widać jednoznacznie w komentarzach. Podobne zdanie ma burmistrz Rimini, miasta, w którym doszło do gwałtu, Andrea Gnassi, który podkreślił, że napastnicy powinni otrzymać najwyższe przewidziane kary. W komunikacie podał, że zarząd miasta wystąpi z cywilnym pozwem przeciwko sprawcom ataku. Wyraził nadzieję, że sprawcy szybko staną przed sądem. To, co się wydarzyło, jest przerażające. To przejaw dominacji zła i braku jakiejkolwiek litości i człowieczeństwa. Poinformował także, że władze uruchomiły wszelkie niezbędne środki wsparcia i pomocy dla ofiar, także psychologicznej, że są w kontakcie z ich rodzinami. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki również odniósł się do sytuacji publicznie. Jak napisał na swoim Twitterze, za Rimini dla tych bydlaków powinna być kara śmierci, choć dla tego konkretnego przypadku przywróciłbym nawet tortury. Na Facebooku wiceminister dodał, że od zawsze był i jest zwolennikiem kary śmierci i ma gdzieś poprawność polityczną. Wcześniej Patryk Jaki poinformował, że do śledztwa w sprawie ataku na polską parę w Rimini wkracza także prokuratura. Nie zostawimy tego Włochom, to sprawa polskiego państwa. Zrobimy wszystko, by sprawców złapać i przewieźć do polskich więzień, nad którymi sprawuje pieczę, zaznaczył. Jego zdanie od razu zaatakował Leszek Balcerowicz, mówiąc, że torturami i karą śmierci próbuje przyciągnąć, jak określił wiceministra, gwiazda PiS, dla której 500+ już nie wystarczy, żeby się promować. Na koniec odejdźmy od doniesień politycznych i przenieśmy się bliżej poszkodowanym. 26-letnia kobieta ciągle przebywa w szpitalu. Jest w szoku, na szczęście jej życiu nic nie zagraża. O zdarzeniu, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, opowiedział mąż poszkodowanej Polki. Starałem się zrozumieć, o co im chodzi. Kiedy to pojąłem, było już za późno. Dostałem butelką w twarz, powiedział Polak w rozmowie z włoskim portalem Rimini Today. Mężczyzna twierdzi, że próbował pomóc swojej partnerce, jednak był bezsilny. Byli jak bestie. Bili mnie po głowie tak długo, aż straciłem przytomność. Teraz chcę tylko wrócić do Polski i mieć jak najszybciej za sobą ten koszmar. Choć pewnie trudno będzie mi zapomnieć o tym, co się stało. A co wy sądzicie o całej sprawie? Czy postawa polskiego wymiaru sprawiedliwości jest słuszna? Jak oceniacie reakcję Leszka Balcerowicza na komentarz Patryka Jakiego? Piszcie w komentarzach. Jeśli nie masz czasu czytać newsów, a chcesz być zawsze na bieżąco, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Zapraszam też na fanpage Bądź na bieżąco, na którym więcej ciekawych informacji. Do usłyszenia.